Pamiętacie Toyotę Corollę? No właśnie, wojna japońsko-japońska. Mierzyliśmy się razem z Toyotą i razem także oczywiście z Hondą Civic. A dzisiaj sprawdzamy coś innego. Toyotę Corollę Cross, bo Toyota twierdzi, że ze zwykłej Corolli byli w stanie zrobić nowoczesnego, konkretnego SUV-a. Więc zapraszam Was na test najnowszej Toyoty Corolli Cross. A jeśli jesteście nowi na tym kanale, nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo jeśli dołączysz do naszych subskrybentów, pozwalasz nam się rozwijać i pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody, takie właśnie jak Ciebie zaczęły interesować. Więc nie zapomnij dołączyć do subskrypcji i przechodzimy sobie już do Corolli Cross. Toyota Corolla, 12 generacji samochodu. No właśnie, i w końcu Japończycy sobie stwierdzili, cholera, nie mamy żadnego crossovera. No właśnie. I tak oto RAV4 potrzebują czegoś więcej, bo rynek potrzebuje crossoverów, potrzebuje SUV-ów. I tak oto stworzyli Yaris Crossa oraz postanowili wziąć Corollę i zrobić z niej Crossa, czyli właśnie Corolla Cross. No dobra, a jak to wygląda jeśli chodzi o stylizację? W przypadku naszej Toyoty Corolli Cross mamy połączenie także z czarnym dachem. Czarny dach, 3500 zł dopłaty. Kolor szary, czyli tak zwany pospolity. Manhattan Grey się dokładnie nazywa i niestety paleta kolorystyczna, jeśli chodzi właśnie o Corollę Cross, nie jest jakoś mocno rozbudowana. Biały, szary, czarny, do tego oczywiście standardowy ciemno-niebieski i jeden bardziej wyróżniający się kolor, taki jak możecie znaleźć na przykład ze zwykłej Corolli, czyli Tokyo Red. Ale tak to bardzo pospolite kolory, raczej nie wyróżnicie się tym samochodem na drogach, bo jego stylizacja oraz kolorystyka jest po prostu taka standardowa. Co tutaj się dzieje? Warto na pewno zwrócić uwagę na te bardzo długie, wąskie także reflektory. Bardzo ładny, nowoczesny wzór, nawiązujący także do zwykłej Corolki, ale tutaj został bardziej tak charakterystycznie narysowany. Zobaczcie, jak długi jest także pasek LEDowy tutaj w środku zaciągnięty. Pojawiły się także kilka elementów w formie takich właśnie kryształów oraz mamy także dynamiczne kierunkowskazy, które występują właśnie w wersji Executive. Niestety nie są to światła w żadnej formie matrycowe, mają tylko automatyczne długie, za co uważam bardzo duży konkretny minus, ze względu na to, że w aktualnie panującej generacji Corolli w wersji Executive można dokupić sobie światła matrycowe, a tutaj niestety nie. Cross, czyli oczywiście ma być także bardziej agresywnie podniesiona także przednia część, jeśli chodzi o zderzak. Zobaczcie, jak wysoko została poprowadzona ta linia oraz jak bardzo agresywnie oraz tak bardziej utylitarnie został narysowany także przedni grill, nawiązujący oczywiście delikatnie do modelu RAV4. Pojawiło się tutaj właśnie taki nietypowy wzór, jeśli chodzi o ten grill, bardziej taki delikatnie utylitarny i bardziej tutaj mamy przypomnienie właśnie, jeśli chodzi o RAV4. Niebieskie logo oczywiście, jeśli chodzi o Toyota, sygnujące, że jest to model hybrydowy oraz nowoczesny system kamer 360 stopni. Właśnie mamy tutaj umiejscowioną kamerę z przodu, pod dwoma lusterkami także z boku oraz jedną z tyłu i to nam tworzy także cały widok właśnie 360 stopni. Wysoko pociągnięte zderzaki, bardzo charakterystycznie także delikatnie napompowane. No i tak jak widzicie, tutaj pojawiły się te szare strefy, jeśli chodzi o plastik, bo w końcu jest to także crossover, ma być bardziej terenowo. Dlatego mamy tutaj bardziej taką imitację właśnie takich terenowych lekko zderzaków. I tak wygląda z przodu Corolla Cross. Dosyć mocno pospolicie, nie wyróżniająco się, ale charakterystycznie oczywiście dla Toyoty. Ale Corolla Cross to oczywiście trochę więcej prześwitu, bardziej także delikatnie terenowe opony. No właśnie, opony, a także i felgi. 18-calowe koła, jeśli chodzi o wersję Executive, czyli tą najwyższą, tak jak w naszym przypadku, oraz taki bardzo pospolity wzór, ale ładnie nowocześnie narysowany. Szary kolor w środku, polerowane ranty, praktycznie kilka podstawowych ramion. Wygląda to całkiem nieźle oraz dynamicznie, jeśli chodzi właśnie o jazdę. Dodatkowo wyposażony tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o samochody od Toyoty, dostajecie Micheliny Primacy 4 o rozmiarze 225 o profilu 50, czyli macie trochę więcej profilu ze względu na to, że Corolla Cross nie posiada żadnego zawieszenia w formie DCC czy AVS, jak to w przypadku Toyoty,
czyli nie dostaniecie tutaj zmiennej charakterystyki tłumienia, jeśli chodzi o zawieszenie, tylko po prostu zwykłe, standardowe zawieszenie, jeśli chodzi o Toyotę. I 18 cali, co pozwala Toyocie także dostarczyć w miarę sensowne wrażenia, jeśli chodzi o komfort oraz także delikatnie większy prześwit. Oto czas, moi drodzy, Wam pokazać silnik. Co napędza naszą Corollkę Cross? No właśnie, tutaj są do wyboru dwa silniki. Jak to w przypadku Toyoty? Tylko i wyłącznie oczywiście hybrydowe, no bo to w końcu także Toyota. Jeśli chodzi o silnik, tu macie dostępne dwa. 1.8 właśnie o 4 cylindrach i to jest taka podstawowa dosłownie hybryda, która ma zrobić największą różnicę, jeśli chodzi o spalanie, bo ma być tą bardzo oszczędną wersją. No faktycznie, większość Corolli jeżdżących po mieście, jeśli chodzi o taksówki, to najczęściej właśnie jest 1.8. 140 koni, bardzo podstawowy oczywiście silnik, dostępny tylko wyłącznie z napędem na przednią oś i także skrzynią CVT. Ma robić niskie wyniki spalania, ale 140 koni w tym samochodzie uważam, że to jest naprawdę za mało jak na tak duży samochód. Jeśli chodzi o to, co my mamy tutaj oczywiście Dynamic Force, czyli dwulitrowy, czterocylindrowy silnik, który ma już o wiele lepsze parametry. 197 koni, 206 Nm, plus dodatkowe newtonometry także na tylnej osi oraz, co ważne, także poprawione sporo elementów. Opowiadałem Wam o tych elementach także dosyć sporo w przypadku wojny japońsko-japońskiej, czyli właśnie porównania Civica i Corolli. Nie będę się mocno powtarzał, ale po prostu mamy tutaj nowsze, lżejsze elementy, dodatkowo dwie nowe sterujące jednostki, jeśli chodzi o napęd elektryczny i to wszystko także ma lepiej zarządzać całą efektywnością i także o wiele mieć lepsze spalanie. Spalanie Corolli Cross w trasie, 140 km zapięte na tempomacie i w większości taka prędkość, 136 km pokonane, 6,1 litra. Byłoby delikatnie mniej, gdybyśmy po prostu zmniejszyli prędkość tak jak teraz do 120-130 km na godzinę, a tak to jest po prostu 6,1 litra. Tyle pali Corolla Cross w trasie. Jeśli chodzi o sprint, czy jest to szybkie? 7,6 sekundy do pierwszej setki, co faktycznie dla Was żeśmy sprawdzili. Także WLTP podaje 5,3 litra i to jest chyba jedyny samochód, w którym WLTP bardzo mocno zgadza się z realiami. Jeśli chodzi o nasze wyniki letnie, faktycznie w trybie typowo mieszanym 5,3 litra średniego spalania. Trasa okolice 6 litrów, a miasto nawet jesteście w stanie zejść poniżej 5 litrów, co faktycznie się udaje. W tym momencie, kiedy dosyć dobrze zaznajomicie się z całym układem hybrydowym i nauczycie się odpowiednich sztuczek oraz odpowiednio nim jeździć. Fajny, dynamiczny oraz także oczywiście z odpowiednią akustyką, jeśli chodzi o Toyotę, czyli niestety wkręcający się na dosyć mocno wysokie obroty, ale to jest dosyć charakterystyczne przy skrzyni CVT, ale co ważne, to co najważniejsze tak naprawdę bardzo, bardzo oszczędny i to właśnie chodziło Toyocie, żeby tu było także oszczędnie, więc tutaj zaczerpnięcie silników z mniejszej Corolki faktycznie się udało. Szary kolor oraz także w miarę sensowne rozmiary. No w końcu mamy taką nowoczesną platformę TNGA, która została tutaj zastosowana, czyli oczywiście platformę modułową, dzięki której Toyota była w stanie także powiększyć ten samochód właśnie od bazy, jaką była Corolla. 4,46 metra długości. Jeśli chodzi o to, to niestety nie jest zbytnio za długi samochód i porównując to z konkurencją, na przykład z bardzo blisko, niestety także z Japonii, Hondą ZR-V, niestety ZR-V jest także dłuższa. A jeśli chodzi o niemiecką konkurencję, Tiguan też niestety jest dłuższy, co prawda niewiele, ale niestety jest dłuższy. Na szczęście, jeśli chodzi o Toyotę, nadrabiamy tutaj rozstawem osi, który ma poziom 2,64 m, co pozwoliło także Toyocie w miarę wygospodarować trochę więcej miejsca z przodu oraz jeszcze więcej miejsca właśnie z tyłu. A tutaj jest naprawdę sporo przestrzeni jak na takiego rodzaju samochód. Zobaczcie, ile mam przestrzeni także na nogi oraz ile mam przestrzeni także nad głową. No i zwróćcie uwagę na to, że nasz egzemplarz został wyposażony także w okno panoramiczne, a tak naprawdę jest to tylko szyba, ze względu na to, że niestety nie da się jej jakkolwiek otworzyć. Bardzo fajny robi to efekt, bardzo także powiększa także to wnętrze,
ale naprawdę to jest denerwujące, kiedy nie możecie nawet przewietrzyć tego wnętrza, otwierając sobie przednią część. Dopłata jakieś okolice 5000 zł. Ale zwróćcie także uwagę na to, że także fotel jest w miarę fajnie wyprofilowany. Moje nogi nie wiszą także w powietrzu i mam bardzo dużo przestrzeni także na stopy. Ze względu na to, że fotele zostały mocno podniesione względem właśnie standardowej Corolki, to tutaj miejsca i przestrzeni na stopy jest naprawdę dużo, więc buty zimowe wejdą tu bez żadnego problemu. Macie także dwie możliwości, jeśli chodzi o oparcie. Jest także bardziej wypionowane oraz pojawiło się także bardziej komfortowe na dłuższe trasy. Jakieś miejsce na kubeczek oraz także głośniki, ale niestety to wszystko jest bardzo twarde i niestety trochę tandetnej jakości, a nie mówię już o podłokietnikach, które żadnej gąbki niestety nie mają. Tunel praktycznie nie występuje, jest naprawdę minimalnych wartości. Mamy tutaj także dwa porty USB, nawiewy, bo niestety żadnej trzeciej strefy klimatyzacji tutaj nie uświadczymy. No i pojawił się także na środku podłokietnik z dwoma miejscami na kubeczki. Fajny, szeroki, wygodny, więc dwa miejsca Isofix na lewej, jak i na prawej stronie. No i to jest tak naprawdę wszystko. Jedyny mały mankament, zobaczcie, że ta skóra po 20 paru tysiącach kilometrów nie wygląda jakoś świetnie, no ale niestety jest to ekologiczna skóra. Jak na to przystało, mamy także bardzo duże lusterka, wręcz powiedziałbym, że to są lusterka niczym z RAV4 czy nawet z Toyoty Land Cruiser, niż w przypadku właśnie mniejszego kompaktowego crossovera, więc na to warto zwrócić uwagę. Ten ciemny dach, o którym Wam już mówiłem, także mamy dodatkowo taki pakiet chromowany, zastosowany wokół oczywiście ramek oraz nowoczesne podkreślenie i ładny napis Corolla Cross, który faktycznie jest tutaj ładnie także wytłoczony. Niestety muszę także przypilić się do koloru. Kolor niestety, jak to w przypadku Toyoty, jest dosyć cienki, co także widać na naszym egzemplarzu prasowym, który niestety ma uszkodzenia tu, z lewej, jak i z prawej strony i widać, że ten lakier niestety gruby niestety nie jest. Jako że jest to w końcu crossover, no to także macie większy prześwit, 16 cm prześwitu oraz dodatkowe takie na dole nakładki, żeby bardziej przypominało właśnie to samochody terenowe. No tak, ale 16 cm prześwitu w świecie crossoverów to nie jest jakiś super świetny standard, bo Corolka niestety ma jeden pewien problem. A problem leży tutaj, a dokładniej w układzie wydechowym. No właśnie, widzicie tą rurę na samym dole? To właśnie jest te zabierające właśnie centymetry prześwitu. I niestety 18 cm prześwitu musieliśmy pożegnać, bo mamy układ wydechowy. 16 cm to nie jest dużo w tym świecie. Ale oprócz tych samych problemów mamy także oczywiście napęd. Napęd, jeśli chodzi o 2.0, możecie sobie dobrać właśnie w tej najmocniejszej wersji napęd. Napęd w przypadku dwulitrowego silnika Dynamic Force możecie właśnie sobie dokupić napęd tak zwany AWDI. Jest to kompletnie inny napęd niż ten, co stosowany jest na przykład w Yaris Cross. Ze względu na to, że został tutaj bardziej przemodernizowany. Mamy także mocniejszy silnik elektryczny na tylnej osi, ze względu na to, że to jest ten system bez wału, to że macie z tyłu właśnie silnik elektryczny, który napędza tylko tylnie wyłącznie koła. 40 koni mocy, 87 Nm momentu obrotowego oraz dodatkowa przekładnia zwiększającym ten moment obrotowy, która została także poprawiona względem właśnie Yaris Crossa czy Highlandera i macie teraz po prostu bardziej efektywny napęd 4x4. Kiedy Wam się przydaje? Przydaje Wam się w momentach, kiedy jeździcie szutrowymi drogami oraz ewentualnie mocno piaskowymi. Wtedy widać faktycznie, jak ten napęd 4x4 dopędza tą tylną oś i te 40 koni, tam 80 parę newtonmetrów faktycznie pomaga i w szczególności też pomaga przy śliskiej nawierzchni, wtedy kiedy chcecie w miarę szybko się dołączyć do ruchu, bo po prostu nie ma efektu także utraty przyczepności, tylko jest dosyć przyjemnie. Tylko że wymaga dopłaty 10 000 złotych do już i tak istniejącego silnika 2.0, za którego musieliście dopłacić kolejne 10 000 złotych, więc finalnie 20 000 złotych za mocniejszy silnik oraz lepszy napęd. Bardziej zaczynamy się zagłębiać w stylistyczne szczegóły tego samochodu, tym bardziej po prostu zaczyna mi się mniej podobać ze względu na to, że po prostu jest bardzo mocno pospolity. A przypomina mi najbardziej Suzuki Vitara. No nie widzicie tutaj tego podobieństwa? Dosyć bardzo podobnie skonstruowany właśnie tył, chociaż różniący się jeśli chodzi o szczegóły. Ważne, że ten czarny dach chociaż ratuje tutaj tą sprawę, bo został wyciągnięty tutaj bardziej ten spoiler dachowy, przyciemnione szyby także poprawiają troszeczkę ten wygląd, no i światła. Światła jak to w Toyocie, niestety parujące, ale prawa lampa postanowiła po wczorajszym deszczu dosłownie zaparować. Co prawda dosyć ładne, nowoczesne, długie światła, dosyć przypominające do złudzenia te, które są stosowane w Highlanderze, chociaż tam występują w delikatnie dłuższej formie. Lekko LEDowy, także wciśnięty pasek oraz reszta pozostawiona w charakterystycznych, halogenowych niestety żarówkach. Nie ma tutaj niestety całkowicie technologicznie LEDowych lamp, a szkoda. Lekkie podpisy Corolla oraz napis Hybrid, no i także tak jak z przodu było widać, tak samo i z tyłu, plastikowe, szare także zderzaki, imitujące bardziej samochód delikatnie terenowy.
no i ta piękna końcówka układu wydechowego. Po prostu, no to za dobrze nie wygląda. No dobra, czas moi drodzy także na praktyczność. Możecie sobie zamówić także w Corolli Cross lub w Executive, dostajecie także otwieraną elektrycznie tylną klapę, tylko dokupcie do niej raczej stoper, bo raczej to do szybkich procesów niestety nie należy. Ale z ciekawostek mogę Wam także powiedzieć, że tą klapę możecie także otwierać za pomocą gestu stopy, oczywiście po delikatnej dopłacie. Z małych ciekawostek pojawiły się także tutaj sygnet Corolli Cross, który także możecie znaleźć pod maską, a także w delikatnych gdzieś małych miejscach na szybach, czy także na desce rozdzielczej. No i trzeba Wam powiedzieć także o bagażniku, bo w końcu ma być to rodzinny crossover. No właśnie, zaczynamy od tego, że roletka nadal nie ma żadnych szyn i niestety jest na takich standardowych plastikowych zaczepach, a pojemność bagażnika całkiem niezła. 433 litry pojemności bagażnika nie jest źle, chociaż niestety konkurencja oferuje trochę więcej. Jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o wykończenie, chociaż nie oczekujcie tutaj jakichś miękkich materiałów, jest po prostu niestety dosyć twardo. Chociaż na szczęście Toyota postanowiła zastosować tu oświetlenie LEDowe z lewej strony, ale na przykład w zwykłej Corolce macie piękne listwy LEDowe, które naprawdę mocno oświetlają bagażnik, a tutaj macie standardowe jedno niestety światełko. Dwa haczyki po lewej stronie, jak i po prawej stronie, jakaś mała półeczka na Wasze drobnostki. Niestety nadal latająca gaśnica po całym bagażniku. Podobno jest to tylko niestety ewenement na Europę. No i po lewej stronie pojawił się subwoofer, jeśli chodzi właśnie o system nagłośnienia JBL, który jest także opcjonalnym pakietem. W standardzie dostajecie także fajną taką wykładzinę gumową, którą jest o wiele łatwiej także wyczyścić. Mamy także oczywiście podwójną podłogę, a pod nią znajdziemy sobie miejsce na jakieś drobnostki pod tytułem hak holowniczy, także koło w sprayu, oczywiście także kompresor, ewentualnie jakieś nasze drobnostki. Tą także wytłoczkę możecie wyciągnąć i pod tą wytłoczką znajduje się także główny hebel, jeśli chodzi o zasilanie tylnego silnika elektrycznego. Jeśli chodzi o powiększenie tego bagażnika, gdybyście chcieli przewieźć jakąś szafę, meble czy jakieś większe przedmioty, możecie skorzystać z pojemności bagażnika nawet do 1337 litrów pojemności, tylko musicie wziąć pod uwagę, że niestety tylne fotele są dosyć mocno podniesione ze względu na to, że jest tam dostosowany nowy akumulator od systemu hybrydowego i niestety także poszło to wszystko do góry, więc równej podłogi nie uzyskacie tutaj. I to jest praktycznie tyle. Możemy także wspomnieć o tym, że macie automatycznie regulowane zamki i zamykaną klapę, więc na szczęście możecie się udać do domu i nie dotykać klamek, żeby zamknąć auto. No i czas także na przednią część, jeśli chodzi o kabinę. No właśnie, a najczęściej tutaj macie ochotę na dobre, wygodne fotele. Jeśli chodzi o przypadek zwykłej Corolli, warto wspomnieć, że tam naprawdę są wygodne fotele, są bardziej kubełkowe, siedzicie dosyć nisko i także podparcie boczne oraz podparcie także na dole jest naprawdę wyjątkowo świetne. Więc co się stało, że niestety nie wzięli tych foteli z właśnie zwykłej Corolli do Corolli właśnie Cross? Nie wiem, niestety tutaj te fotele są dosyć kiepskiej jakości. Ja po powrocie z Warszawy już miałem ochotę dosłownie wysiąść z tego samochodu, bo nie są zbytnio wygodne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mają bardzo krótkie siedzisko, typowo japońskie siedzisko, czyli nieprzystosowane do osób, które mają dłuższe nogi. Tu brak żadnego jakiegokolwiek podparcia. Na szczęście da się to wyregulować jakkolwiek elektrycznie, więc jesteście w stanie sobie podnieść tą przednią część fotela i jakkolwiek zrobić sobie w miarę wygodną także pozycję. Jeśli chodzi o górną część fotela, jesteście w stanie regulować sobie odcinek lędźwiowy i tutaj jest całkiem nieźle, ze względu na to, że także trzymanie boczne tego fotela jest całkiem naprawdę w miarę na sensownym poziomie, ale nadal nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie wzięli tak dobrych foteli, które mają naprawdę w Corolce, nie wsadzili ich tutaj do Corolli właśnie Cross. Tutaj jest coś nie tak i niestety występują tylko i wyłącznie właśnie praktycznie w tym czarnym kolorze, nie możecie się tutaj pobawić, jeśli chodzi o kolorystykę tego wnętrza, no i tak po prostu niestety jest. A jak z wnętrzem? No właśnie zacznijmy sobie najbardziej od materiału, bo tutaj mam najwięcej niestety co do powiedzenia, że jestem niezadowolony. Zobaczcie na to, całe wnętrze zostało zaczerpnięte z Corolki, w której materiały są całkiem oczywiście niezłe, ale tutaj zaczyna się robić trochę dziwna sztuczka. Zobaczcie tak, tu jest bardzo ładny dekor, a tak naprawdę jest to okryte delikatnie skórą. Pojawiły się tutaj delikatne także szwy przeciągające się przez całą szerokość także deski. Ale okazuje się, że tak, to niestety jest cholernie twarde, a w Corolce jest także w miarę miękkie. Tu ten element, który jest zastosowany po lewej stronie, który powinien być jakby całością razem z prawą stroną i powinien także być miękki i okryty właśnie taką gumą razem właśnie z tą skórą, tu jest cholernie twardy i kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego zostało to tak zastosowane. Boczki drzwiowe, niestety trochę mamy tutaj miękkiego materiału, ale podłokietniki wołają dosłownie o pomstę nieba.
tu jest dosłownie może milimetr pianki pod spodem. Jest tak niewygodnie i tak twardo, że jest to po prostu aż... Tak to jest wszystko zastosowane dosłownie to, co znamy już z Korolki, chociaż tak jak widzicie, podłokietnik, który był w Korolce wysuwany, tak żebyście mogli mieć naprawdę wygodną pozycję, tutaj niestety jest stały i nie macie co zrobić dosłownie ze swoimi rękoma, bo lewy podłokietnik jest kompletnie daleko, a prawy to praktycznie powiedzmy prawie nie istnieje. Nie rozumiem tego, co tu się stało niestety z wykończeniem. Jest twardo, jest plastikowo. No, Corolla Cross nie ma tutaj kompletnie podejścia do na przykład Hondy ZR-V, gdzie wszystko, praktycznie wszystko zostało wykończone dosłownie skórą. Tu jest plastikowo i trochę niestety tandetnie. No dobra, ale czas także powiedzieć Wam o nowoczesnych systemach oraz nowoczesnych wyświetlaczach, które zostały tutaj zastosowane. Tak jak w przypadku Korolki przywędrował tutaj także właśnie nowoczesny ekran 12,3 cala, które jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Dosyć dużo możliwości personalizacji oraz także różnych widoków. Macie różne widoki, które możecie sobie personalizować po lewej, jak i po prawej stronie. Macie także ustawienia pojazdu czy ustawienia miernika i tutaj macie także różnego rodzaju typy licznika. Od takich dwóch bardziej klasycznych, bardziej po taki jeden nowocześniejszy, naprawdę minimalistyczny tylko i wyłącznie także z prędkością, więc jakby personalizacji przybyło trochę tutaj właśnie jeśli chodzi o ten nowoczesny 12-calowy wyświetlacz. Jak sobie już go spersonalizujecie, macie dosłownie 3 podstawowe widoki, które powinny Wam oczywiście wystarczyć, tak żebyście mieli wszystko dosłownie pod ręką. Dużą zmianą jeśli chodzi o centralną część multimedialną jest na pewno nowy ekran. 10,5 cala w jakości HD i tutaj widać, że przywędrowało naprawdę dosyć więcej technologii i ten ekran jest o wiele bardziej żywszy. Ten system działa także o wiele lepiej i też widać w nim o wiele lepszą głębię i także właśnie rozdzielczość. Co prawda jest to bardzo prosty system, zaciągnięty dosłownie z Lexusa i ja uważam, że te grafiki, które były poprzednio, były bardziej charakterystyczne dla Toyoty. No zobaczcie jak to wygląda. Narysowane dosłownie trochę przez 5-latka. Działa to naprawdę bardzo dobrze, jest dosyć sporo ustawień oraz także personalizacji, więc tutaj na pewno znajdziecie sporo rzeczy dla siebie. Ale niestety jest pewna upierdliwość tego systemu. Apple CarPlay występuje bezprzewodowo, ale nadal Toyota twierdzi, że za duże koszty są wprowadzenia Android Auto bezprzewodowego, więc za każdym razem musicie wyciągnąć swój przewód, podpiąć swój telefon. Widać, że tutaj jest większa rozdzielczość, widać, że lepiej to działa i zobaczcie też na to, że ekran jest praktycznie cały zajęty właśnie przez Android. To bardzo także mi się oczywiście podoba, więc dzięki temu możecie pożegnać dosłownie system Toyoty i mieć dosłownie cały czas Android Auto. A bezprzewodowość da się dorobić jakimiś dodatkowymi dodatkami. Zrezygnowano także z jakichkolwiek pokręteł, mamy teraz tylko i wyłącznie tutaj przyciski odnośnie audio. Pojawiły się także właśnie tweetery JBL-a, także tutaj na górnych słupkach. No i pod spodem także panel klimatyzacji znany nam już dłuższy czas od Korolki, więc podstawowa regulacja temperatury i też mamy system Nano X, czyli także odpowiedniej wentylacji i oczyszczania także powietrza. A to co widzicie pod spodem to jest chyba relikt przeszłości, który najbardziej szpeci to wnętrze. No po prostu nie mogę uwierzyć, że Toyota to zrobiła. W 2022 roku, w którym wyszedł ten samochód, oni postanowili wstawić takie przyciski. To jest po prostu niedopuszczalne i nie mogę sobie tego wyobrazić, że to jeszcze jakkolwiek przeszło. Rozumiem, tańsze przyciski, które leżą na półce, ale to nie wygląda. Podgrzewana kierownica oraz podgrzewane także fotele, potem ładowarka indukcyjna, jak w przypadku większości samochodów bardziej grzeje telefon niż go ładuje, no i charakterystyczny tunel centralny dla Korolki, który został zaciągnięty 1:1, czyli wybierak skrzyni biegów, tryby Drive Mode, tryb elektryczny, znajduje się złącze 12V i jakakolwiek ładowarka, którą musicie sobie dokupić, bo niestety portów USB jest bardzo mało w tym samochodzie, bo jest tak naprawdę tylko i wyłącznie ten jeden port USB z przodu i 2 porty USB z tyłu. To jest tak naprawdę wszystko. Toyota Corolla Cross, czyli kolejny samochód do bazy Toyoty, który ma także spełniać oczekiwania klientów. No właśnie, zwykła Corolla jest dobrze mi znana ze względu na to, że sam prywatnie posiadam Corollę GR Sport od bardzo długiego czasu i znam ten samochód już dosłownie na wylot, jak inne Toyoty, których też troszeczkę w życiu jednak posiadałem. Jeśli chodzi o Corollę Cross, to jest dosyć nietypowe podejście do tego, jak stworzyć SUV-a. Weźmy to, co już dobrze znamy, czyli Corollę i ją dosyć mocno podnieśmy. I tutaj także
jest to dosyć często widoczne właśnie w elementach konstrukcyjnych, a także i w jeździe. Kilka elementów jest takich, które niestety mnie drażnią i zacznę tutaj nietypowo, nie od zawieszenia, tylko od samej pozycji za kierownicą. Tutaj, tak jak widzicie, przestrzeni jest dosyć dużo, ale sama przestrzeń na dole także została dosyć sporo powiększona, ze względu na to, że fotele są zastosowane na takich elementach podnoszących i jest także to wszystko wyżej. No właśnie, ale pedały, jeśli chodzi o hamulec i pedał przyspieszenia, pozostały w tych samych miejscach, tak jak były w Korolce i niestety efekt jest bardzo dziwny ze względu na to, że same pedały są ulokowane bardzo wysoko i niestety bardzo dziwny kąt stopy macie. I po dłuższej jeździe jest to dosyć irytujące, bo gaz jest bardzo wysoko, a hamulec także jest jeszcze delikatnie wyżej, co musicie po prostu robić, że samymi opuszkami palców naciskacie te pedały. Sprawdźcie to, kiedy będziecie jeździć tym samochodem na jazdach testowych, bo szczerze powiedziawszy mnie to troszeczkę irytuje i po prostu czuję się tak, jakbym musiał deptać te pedały, a nie je wciskać. No tak, ale zawieszenie oraz cała konstrukcja pozostała dosyć podobna do zwykłej, standardowej Corolli. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu wielowahacz i to naprawdę dosyć dobrze działa. Jeśli chodzi o zawieszenie, nie macie tutaj dostępnej żadnej opcji, jeśli chodzi o AVS-a, a uważam, że to jest bardzo, bardzo duży problem, jeśli chodzi o Corollę Cross. Brakuje tutaj zawieszenia właśnie adaptacyjnego, chociaż nie uważam, że zawieszenie standardowe, które jest tutaj zastosowane, jest w jakiejkolwiek złe. Jest naprawdę dosyć dobrym zawieszeniem jak na takiego crossovera, tylko jest to wyczuwalne, że niestety siedzicie te 16 cm nad ziemią i te 16 cm jest bardziej miękko. Niestety ten samochód lubi pływać delikatnie na boki, chociaż to nie jest jeszcze Toyota Highlander, która jest w tym dosłownie mistrzem. To jest całkiem precyzyjnie, ale nadal jest typowo japońsko, czyli zawieszenie wybiera nierówności w sposób dosyć słyszalny oraz także dosyć twardy. Większe nierówności są całkiem miękko wybierane, ale najbardziej twardo są wybierane właśnie te małe nierówności, czyli tych, których w Polsce mamy najwięcej. Studzienki, wyrwy, tory kolejowe, to niestety nawet usłyszycie i poczujecie na 18-calowym kole. No dobra, ale jak to jest z tym układem 2.0 Dynamic Force? Czy faktycznie jest warto brać względem 1.8? Warto. Mocniejszy silnik, 197 koni, o wiele lepsza konstrukcja i ten moment obrotowy jest o wiele także lepszy niż w przypadku standardowej 1.8 wersji. Wiele szybciej się napędza, dzięki czemu nie macie tego efektu wycia, który występuje w Toyocie nadal. I oni nadal twierdzą, że skrzynia CVT to jest tutaj bardzo potrzebny element. Bo z chęcią bym tą skrzynię po prostu wymienił na coś innego, bo niestety efekt buczenia, wycia jest bardzo duży i to w szczególności kiedy zrobicie kickdown. Rozumiem, nie jeździcie tak po mieście, więc da się to jakkolwiek także zrobić, żeby tego efektu nie było. No właśnie. I tutaj Toyota przechodzi z mocniejszym silnikiem elektrycznym, z większą baterią, jeśli chodzi o kilowatogodziny, bo jest tutaj zastosowana spora bateria. Bateria o pojemności 4 kWh to już jest naprawdę coś, jeśli chodzi o układ hybrydowy i faktycznie, jeśli jeździcie w trybie typowo miejskim, to mało kiedy słyszycie to wycie tego silnika, ze względu na to, że on jest w stanie naprawdę dosyć często jeździć na silniku elektrycznym wyłącznie. 90-100 km na godzinę, nawet czasem do 120 km na godzinę jesteście w stanie utrzymywać sobie prędkość za pomocą silnika elektrycznego, dzięki czemu nie wchodzi ten silnik w tym trybie Atkinsona czy w trybie Müllera na bardzo wysokie obroty, nie utrzymywane są te obroty i nie macie tej efektu dosłownie sokowirówki. Więc da się to zrobić i to mi się bardzo podoba, że ta piąta generacja układu hybrydowego bardzo mocno poprawiła także elektryfikację i ten samochód jest w końcu świetną hybrydą ze względu właśnie na to, że jest w stanie jeździć jeszcze więcej i jeszcze dłużej właśnie na prądzie, co daje także efekty, jeśli chodzi o spalanie. No właśnie, a Toyota ma być w końcu bardzo mocno oszczędna. Tak, i to jest jedyny samochód, który chyba trzyma się założeń WLTP. 5,3 litra mogę Wam potwierdzić. Tak, w większości, jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, średnie spalanie waha się od 5,3 do 5,5 litra i to jest taka typowa jazda mieszana. 6,2 litra pojawia Wam się w momencie, kiedy zaczynacie jeździć autostradowo, no bo wtedy wykorzystujecie nie tak jak w tym momencie 80% współczynnik jazdy na trybie elektrycznym, tylko macie raptem 15%, bo wyłącznie tylko używacie silnika spalinowego. I wtedy robi się 6,2, 6,3 litra, ale co ważne, ten wynik strasznie nie wzrasta wraz ze wzrostem prędkości, więc tutaj Toyota też poprawiła te elementy, że te 6,2 litra możecie mieć także nawet przy 140 km na godzinę, ale wtedy niestety jest głośno. I to jest kolejna bolączka Toyoty, która niestety nie została wyeliminowana od już kilkunastu dobrych generacji. W tych samochodach jest po prostu głośno, tak. Przednia szyba nie jest wygłuszona, boczne szyby nie macie marzyć nawet, żeby były podwójnie klejone. I niestety z tyłu także się pojawia dosyć spory szum.
Szumią także lusterka, szumią także słupki przednie i niestety jest trochę głośno. Co prawda to nie jest jakiś niewiarygodny, zły poziom, ale niestety jest dosyć głośno i konkurencja zrobiła to już niestety troszeczkę lepiej. Boże święty Jezus! Jak to wy? Na szczęście tak często nie robicie. I także w piątej generacji układu hybrydowego została poprawiona reakcja na gaz. I teraz zobaczcie, jak bardzo reaktywny jest też cały układ napędowy. Ja robię ruch prawą stopą. Jest bardzo agresywnie nastawiony pedał przyspieszenia względem poprzedniej generacji Dynamic Force, czy nawet silnika 1.8. Widać, że Toyota chce tutaj jakby wykrzesać większą moc oraz chcą taką mieć większą dynamikę i to faktycznie im się udało, bo ten samochód strasznie wolny nie jest, ale całkiem szybki też nie jest. Jest po prostu tak dosłownie w punkt. No i znowu przełączył się na silnik elektryczny. I tak w większości on sobie jeździ. Bardzo często sobie gdzieś przełącza pomiędzy silnikiem spalinowym, bardzo często sobie także przełącza silnik spalinowy na silnik elektryczny i to tak cały czas działa. Jak to w przypadku Toyoty. Ważnym elementem na pewno są także systemy asystujące. Tutaj Toyota bardzo mocno poprawiła jeszcze ilość tych systemów. Bardzo dużo także systemów wspomagania jest właśnie przy wyjeżdżaniu tyłem, ruchu poprzecznego i jeszcze różnych innych sensorów, które zostały dodane także do najnowszej Corolli, czy Corolli Cross, czy nawet do Toyoty Yaris Cross. Tych systemów jest naprawdę dosyć sporo, ale to co najważniejsze to jest to, że także został poprawiony system autonomicznej jazdy. No właśnie, spędziłem w tym samochodzie dosyć sporo, bo przejechałem także sporo nim kilometrów po Polsce i okazuje się, że system autonomiczny działa naprawdę nadzwyczaj dobrze, co na przykład w pierwszych generacjach zwykłej, standardowej Corolli nie było jakimś świetnym elementem. Teraz w tym momencie mogę powierzyć praktycznie jazdę po autostradzie w większości systemowi automatycznemu, bo tempomat działa naprawdę bardzo płynnie, kierownica trzyma się pasa jak przyklejona, nawet oczywiście w zakręcie i Toyota bardzo fajnie także to poprawiła względem tego co było. Czy jest zwrotny? Okazuje się, że tak. Całkiem nieźle jest jeśli chodzi o zwrotność tego samochodu oraz także warto na pewno pochwalić systemy kamer 360 stopni, które zostały poprawione sporo jeśli chodzi o jakość oraz dodatkowo jest możliwość zobaczenia tego co się dzieje pod samochodem, co jest fajnym patentem stosowanym na przykład w Land Roverze. Oraz także kamery są naprawdę lepszej jakości, dzięki czemu po prostu w nocy też więcej widzicie, a ten ekran jest naprawdę dosyć duży, więc ułatwi Wam to parkowanie, Wam albo Waszej żonie, więc tu nie będzie w większości żadnego problemu. No i tak wyglądają, moi drodzy, wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o Toyota Corolla Cross. Samochód całkiem niezły, chociaż uważam, że jednak samochody z dopiskiem Cross w Toyocie nie do końca są idealne. Raczej wolałbym tutaj pozostać przy standardowej po prostu wersji, jeśli chodzi o Corollę, a jak potrzebujecie większej przestrzeni, wybierzcie po prostu Corollę w wersji TS, czyli Touring Sport. Crossover? Nie do końca. Ale to czas, moi drodzy, to wszystko delikatnie podsumować. Wiecie, jak to już jeździ? Nie ma dużego zaskoczenia. To jest kolejna Toyota z układem hybrydowym, która jest naprawdę bardzo, bardzo oszczędna oraz także normalna w jeździe. Tu nie ma czego się kompletnie spodziewać, jeśli chodzi o nowoczesności. Tu jest po prostu tradycja, jeśli chodzi o Toyotę i to naprawdę bardzo mocno przemyślane. Jest napęd 4, jest także w miarę mocny silnik, jest dosyć specyficzna skrzynia i specyficzna praca tego układu i jest nowoczesna także bateria, jeśli chodzi właśnie o ten układ hybrydowy, no i właśnie niskie spalanie, ale cena niestety zaczyna się robić dosyć nietypowa. Od 150 paru tysięcy złotych możecie już się zacząć rozglądać, jeśli chodzi właśnie o Corollę Cross. Nasza wersja wyposażona jest prawie na 204 tysiące złotych, a faktycznie te najwyższe wersje wyposażenia Executive, które uważam, że trzeba wziąć ze względu na to, że w podstawowych wersjach tego wyposażenia jest naprawdę dosyć mało, niestety kosztuje od 190 paru tysięcy złotych. Czy jest to dobra cena w porównaniu z konkurentami na rynku? Okazuje się, że jest to całkiem dobrze skalkulowana cena, ale biorąc pod uwagę to, że Honda ZR-V, którą dla Was żeśmy testowali, miała o wiele lepsze parametry oraz była o wiele lepiej wykończona. Była dłuższym samochodem z większym bagażnikiem, ale to wnętrze było o wiele bardziej przyjemne przez swoje materiały, które były zastosowane w środku, a praktycznie jeśli chodzi o elementy wykończenia oraz elementy multimedialne, to jest praktycznie bardzo podobny poziom, jeśli chodzi właśnie o względem Toyoty. Tam okolice 210 tysięcy złotych, jeśli chodzi o w pełni wyposażony samochód, tutaj 204 tysiące złotych. Bardzo mocno bym się zastanowił nad tymi dwoma samochodami właśnie wtedy, kiedy chciałbym nowoczesnego crossovera właśnie od Japończyków. No i tak oto, moi drodzy, wygląda Toyota Corolla Cross. Nie ukrywam, że jest to dla nas bardzo fajny i bardzo także przełomowy samochód ze względu na to, że weszliśmy w współpracę właśnie z centralą Toyoty, do której łatwo dostać się nie da. Ale to wszystko oczywiście dzięki Wam
i waszym także subskrypcjom, o którym także wam właśnie teraz w tym momencie przypomnę. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki waszym subskrypcjom my możemy się rozwijać, pokazywać wam ciekawsze oraz te bardziej samochody popularne, które wy właśnie chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A ja co? Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie o naszych social mediach, no i także o 2 innych filmach, także żeby spędzić miło wieczór, może przy innym testowym samochodzie. Dzięki, do zobaczenia w przypadku następnych materiałów. Cześć, hej!